Zbliża się koniec roku, początek nowego roku oczywiście i wiele osób zastanawia się nad tym, jakie będą ceny mieszkań w 2024. Zadaliśmy Wam kilka pytań w kilku ankietach, różne odpowiedzi tutaj przedstawię, ciekawe wnioski. Niektórzy z Was powołują się również na przykład na cykle Kuznieca, które obowiązują w gospodarce i zastanowimy się, czy Polski taki cykl jak na przykład ten, który widzimy tutaj dotyczy. Wrócimy do tego wykresu, to była Wielka Brytania, pokażemy też w Niemczech jak było, pokażę również na przykład co się dzieje w ogóle w kredytach i kogo Wy uważacie za winnego tego wzrostu cen, albo też nie tyle winnego co sprawcę, bo niektórzy z tego wzrostu cen z pewnością się cieszą. Jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, trendy, nowe prawo, to subskrybuj ten kanał, sugeruj nam w komentarzach nowe tematy, pisz swoje opinie o rynku nieruchomości, bo są dla nas ważne. Zapraszam również do uczestnictwa w naszym serwerze Discord, gdzie wiele dyskusji dzieje się i przypominam tradycyjnie, że na stronie Syment24 ta sama audycja, ale z takimi wykresami i danymi w bardziej stabilnej formie. Żeby nie przedłużać, no to zacznijmy od tego, co to w ogóle jest ten tajemniczy cykl Kuznieca. To był ekonomista, który sformułował teorię, czy nie on sformułował teorię o cyklach gospodarczych, ale on sformułował teorię o tym, że na przykład w dziedzinie budownictwa, migracji, to takie mamy do czynienia z cyklem w gospodarce, który trwa mniej więcej od 15 do 23 lat. Oczywiście taki cykl, żeby trwał i żeby był naturalnie, że tak powiem, jakby stymulowany, nie może podlegać takim uderzeniom jak pandemia, jak wojna, czy jakieś inne niezwykłe działania z zewnątrz rynku, do których jeszcze wrócimy w tej audycji, a wystąpiły w Polsce, no bo to po prostu zaburza cykl. I jak na przykład taki cykl wygląda w kraju, który ma bardzo długą historię badania indeksu cen nieruchomości, przykład Wielkiej Brytanii, mamy taki wzrost, szczyt w pewnym momencie, potem jakaś znowu stagnacja, stabilizacja, wzrost, spadek, znowu rosnące ceny i teraz znowu spadek rok do roku. To te ceny spadają tam, no nie za bardzo specjalnie ten indeks, bo to jest od 1 albo do 3%, jeżeli porównamy listopad lub październik zeszłego roku. Natomiast przy okazji spójrzmy się, jak to wygląda w Niemczech. No niestety notowania są krótsze i widzimy podjazd w górę, gdzieś tam, tu się zaczyna przed Lehman Brothers i teraz no, spadek na końcu cen mieszkań. Jak to wygląda w Polsce? To mamy ceny transakcyjne, kilka miast od 2006 do dzisiaj, duże podobieństwo do wykresu, powiedzmy tego niemieckiego, czy tej końcówki też brytyjskiego wykresu. No i idziemy w górę, w dół, no i teraz w odróżnieniu od tych dwóch krajów poprzednio wymienionych, my idziemy w górę. Dlaczego? No i pytanie jest takie, zadaliśmy je naszym widzom. Kto jest winny? Kto najbardziej przyczynił się do wzrostu cen? Ostatnio w mediach duża nagonka na deweloperów, że to oni mają niebotyczne marże żądania, fliperzy, którzy wykupują mieszkania. No i też takie odpowiedzi: szeroko rozumiana władza albo rozdawnictwo pieniędzy podatników. I te dwie odpowiedzi w zasadzie obie odnoszą się do działań władzy. No i wynik, bym powiedział, jest ponury dla władzy, bo nasi ankietowani nie dali się nabrać na taką nagonkę na deweloperów czy fliperów, bo przecież ostatnio widzimy takie, czy ja słyszałem na przykład w radiu, jadąc samochodem, jakąś audycję, ci fliperzy zarzucają nas karteczkami, to próba oszustwa i tak dalej. Ja nie muszę twierdzić, że jestem jakimś miłośnikiem lub wrogiem fliperów. Ja po prostu stwierdzam, że oni, podobnie jak deweloperzy, są przedsiębiorcami. Ktoś u nas na kanale napisał w komentarzu, że to skandal, bo deweloperzy ciągną w górę marże, a przecież koszty budowy im
spadają. Nie wchodząc w ogóle w dyskusję z tymi twierdzeniami, powiem jedną rzecz. No i co z tego? To jest przedsiębiorca. Deweloper jest przedsiębiorcą i ma pracować i maksymalizować swój zysk. Jak nie będzie miał zysku, to w ogóle nie będzie pracował i należy się zastanowić, kto stworzył mu warunki do tego, żeby jego zysk rósł. No i niestety te warunki, jak widać, większość osób uważa, stworzyła władza. Stworzyła władza poprzez ogólnie, no to właśnie co robi w prawie i też ogólnie rozumiana władza. Ja tutaj nie sugeruję, że to jest akurat dokładnie władza PiS-u, bo na przykład ustawa o ochronie praw lokatorów była uchwalana tak dawno, że po drodze rządzili wszyscy, w tym PiS, ale PiS nie rządził wtedy, kiedy uchwalono tę ustawę. I ta ustawa, wszyscy mówią, jest niedobra. Ona zaburza relacje między wynajmującym a najemcą. Wynajmujący się boi i dlatego wiele osób w ogóle rezygnuje z najmu, bo nie chce mieć najemcy, który nie będzie płacił i którego nie będzie można się pozbyć. Więc to są te działania właśnie prawodawcze władzy, oczywiście inne związane z na przykład z niełatwym dostępem do ziemi, ale też właśnie zauważyliście uwagę na to rozdawnictwo. No i zadaliśmy też sobie pytanie, jak wygląda ta liczba kredytów. To istotne jest. Bezpiecznego kredytu. No i takie najświeższe dane podawane przez Związek Banków Polskich oraz przez BIK. Średnia kwota kredytu prawie 430 tysięcy, tam bez kilku złotych. To znaczy, że ta średnia kredytu, wniosku o kredyt listopad 2023 do listopada 2022 wzrosła o 27,4%. To jest ogromny wzrost. 55% wniosków w listopadzie dotyczyło bezpiecznego kredytu. Mamy też informacje o w sumie rekordowej liczbie kredytów udzielonych w październiku, czyli prawie w zasadzie liczbie to prawie rekordowej, natomiast kwocie z pewnością rekordowej. Nigdy czegoś takiego w historii naszych kredytów mieszkaniowych nie było. Na koniec listopada 44 tysiące, ponad 44 tysiące umów, 72 tysiące złożonych wniosków i pieniądze, które sfinansowały zakupy nieruchomości na kwotę 18 miliardów, a w tym w ogóle programie zakładano znacznie mniejsze liczby udzielonych kredytów, albo raczej rozłożenie się ich na lata 2023 i 2024 i tam przewidziano łączną kwotę sfinansowanych około 16 miliardów, czyli już widzimy, że przekroczone zostały te limity. No i zapytaliśmy w związku z tym was, internautów, co zrobi nowa władza, nowy Sejm z programem BK 24%. I teraz tak, wielu z was odpowiedziało 60%, nic, w 2024 akcja wygaśnie. 19% znajdzie sposób na dosypanie pieniędzy. Mniej z was, że skasuje ten produkt, 13% powiedziało, ale wprowadzi własny kredyt 0% z ograniczeniami trudniejszymi do spełnienia, w ogóle z jakimiś ograniczeniami. No to ci, którzy wierzą w projekt Platformy, no a tylko 5% liczy, że wprowadzi zmiany w prawie naprawdę zmieniające podaż mieszkań. To dość mocno korespondują wyniki tej ankiety, a one były trochę rozsunięte w czasie zamieszczenia tej ankiety, więc to nie te same koniecznie osoby odpowiadały. Część pewnie tak, część nie. Z tą poprzednią, która uważa, że władza jest wszystkiemu winna. Z tym skasowaniem programu 2% i wygaśnięciem akcji, o co w tym chodzi? Nawet wiceprezes właśnie Związków Banków Polskich zasugerowała, że prawdopodobnie w 2024, już dawno zresztą sugerowała, zresztą tak jak my w audycjach, że tej akcji może nie być, ale że może będzie potrzeba jakichś dodatkowych pieniędzy. Rząd
Morawieckiego, ten taki krótkoterminowy jak na razie rząd, on zasugerował wprowadzenie znacznie większych limitów i niemalże podwojenie pieniędzy na ten program. Widać, szczerze mówiąc, że publiczność, czyli my, raczej jesteśmy sceptycznie nastawieni do programu rozdawnictwa. Czy będzie można wygasić, czy w ogóle wygaśnie ten program? No, jeżeli limity się wyczerpią, to już w tej obecnej ustawie jest taki bezpiecznik mówiący, no nie będziemy tych kredytów udzielali, czy też wstrzymamy rozpatrywanie wniosków, jeżeli dojdziemy do jakiegoś progu bezpieczeństwa. Ten próg już pewnie został przekroczony z dużym prawdopodobieństwem. I dlaczego mówię pewnie? Bo nikt tego nie liczy, bo narzędzie i informacja będzie dopiero pod koniec pierwszego tygodnia stycznia 2024. Tak została ustawa skonstruowana. Być może trzeba będzie jakieś ratunkowe pieniądze przesunąć, no bo banki zawierają umowy, rozdają te kredyty, no i spodziewają się, że otrzymają obiecaną dopłatę do udzielonych kredytów na różnicę między odsetkami. No i jeżeli przekroczyłby ten limit, to sprawą nowej władzy kolejnej będzie znalezienie pieniędzy na te potrzeby. Natomiast też jest bardzo ciekawy raport dotyczący, czy też no raport można powiedzieć think tanku na temat mieszkalnictwa, rozwoju mieszkalnictwa, najmu, najem dziś, najem 2023 i tam jest takich kilka ciekawych wniosków, no zresztą z którymi można się zgodzić lub nie, jak to woli, ale słusznie moim zdaniem uważają, że rynek w Polsce najmu jest takim rynkiem nie do końca dojrzałym, znacznie mniejszym, bo w ogóle po pierwsze około 13% w Polsce osób korzysta z tego najmu i raczej najem jest traktowany jako takie coś przejściowego. Nie ma specjalnie mody na korzystanie z najmu jako sposobu na życie. Niewiele osób znam, które tak traktują ten najem, ale faktycznie większość uważa, że to jest na jakiś czas tylko coś wynajmie, na przykład na potrzeby studiów. Ale oni przewidują, że my będziemy szli w kierunku do Europy i że ten najem będzie wzrastał, bo po pierwsze ludzie będą zmieniali swoją mentalność, będą bardziej nastawieni na mobilność, nie będą się chcieli wiązać i taki długi najem wieloletni i już nie tylko związany na przykład z tym, że jestem studentem, będzie w Polsce coraz popularniejszy, a drugi taki powód to będzie to, że uważają, że mieszkania będą już tak drogie, że naprawdę na te mieszkania nie będzie wielu stać. Jednocześnie zakładają, że na przykład fundusze, które wchodzą, których jest mało, szczerze mówiąc, będą budowały mieszkania na wynajem, a nawet będą je kupowały od deweloperów, co akurat dla mnie było dziwne, gdyby taki fundusz musiał kupić od dewelopera. No chyba, że taki deweloper pada i już sprzedaje bardzo tanio. Dlaczego dziwne? Dlatego, że wielu deweloperów te swoje budynki buduje czy to w miejscach, w których najem nie będzie miał wielkiej popularności, albo też budują strukturę mieszkań, która niedokładnie odpowiada temu, co potrzebowałby fundusz mieszkania, jakie chciałby mieć na wynajem. Ponadto takie bloki, jeżeli będą powstawały przeznaczone na wynajem, jeżeli takie fundusze będą wchodziły, no to one będą musiały jakoś walczyć o klienta z tymi wynajmującymi prywatnymi i z innymi funduszami. No i wtedy będą mówiły tak, ale słuchaj, my tu ci zorganizujemy pralnię, suszarnię, wózkownię, jakiś klub, fitness albo jakieś miejsce takie do spotkań towarzyskich, no różne atrakcje, które będą zachęcały do tego, żebyś ty akurat zamieszkał w tym budynku, a nie w innym. A deweloperzy tego w swoich projektach, przynajmniej w większości takich udogodnień, no jak na razie nie przewidują. Poza tym, dlaczego miałby fundusz płacić coś deweloperowi, kiedy produkcja budynku polega na tym, że trzeba mieć po pierwsze teren, a po drugie projekt, wszystkie uzgodnienia, no i trzeba to wybudować. Ale wybudowanie
można zrobić tak samo jak deweloper. Powierzyć generalnemu wykonawcy, który zatrudni tam tych wszystkich, bądź zorganizuje, krótko mówiąc, cały proces budowy. Po co ten fundusz miał jeszcze zapłacić marżę temu deweloperowi? Przecież to by mu obniżało rentowność z inwestycji. Fundusz zatrudni takiego generalnego wykonawcę, jak powie deweloperowi, dziękuję bardzo. No chyba że jesteś takim deweloperem, który już tak źle wszędzie, że a może masz coś w miarę wartościowego, to ja się zastanowię, czy kupi. No i co wy przewidujecie, jak będą wyglądały ceny mieszkań w 2024 roku? I trzeba powiedzieć tak, zdania są mocno podzielone, jak widać. Jedni twierdzą, że wzrosną, drudzy, że spadną, ale takich osób, które by twierdziły, że spadki czy też wzrosty będą jakieś istotne, przekraczające 10%, to jest mniejszość. 10% w jedną stronę głosuje, 11% w drugą. Raczej przewidujecie, większość z Was to przewiduje te wahania w tym takim wąskim paśmie. Niektórzy wręcz nawet przewidują stabilizację 23%, no bo takie zmiany plus minus 2% to można uznać, że to stabilizacja. Jak będzie, oczywiście zobaczymy. Zacząłem ten film od cykli Kuznieca, ale i też zacząłem od najważniejszej rzeczy. Cykle w gospodarce oczywiście, że są i nie należy lekceważyć tej cykliczności. Cykle w nieruchomościach są stosunkowo długie i tego też nie należy lekceważyć. Okresy wzrostu trwają w nieruchomościach zazwyczaj dłużej niż taki gwałtowny spadek. To są takie prawidłowości, których uczą nas rynki, no nawet chociażby bardziej rozwinięte. Spójrzmy się na tę Wielką Brytanię, chociażby, która tutaj kilka takich cykli, jak widać, już przeżyła. Ale pamiętajmy o jednym. Są zjawiska zewnętrzne, które wpływają na rynek. Taki wpływ miała pandemia. W Polsce rynek przed wybuchem pandemii układał się już do niewielkiej korekty, ale pandemia, a dokładnie związane z nią, wywołane przez nią programy pomocowe, bardzo niskie oprocentowanie kredytów, prawie nieistniejące czy nieistniejące wręcz oprocentowanie lokal spowodowało, że po pierwsze kupno mieszkania stało się łatwiejsze, a po drugie, że nie warto było trzymać gotówki w banku i ludzie, którzy chcieli uciec, uratować swoją gotówkę przed utratą wartości, popędzili na rynek mieszkań. Niezależnie od tego, czy potem to mieszkanie chcieli wynająć, czy tylko kupić i mieć je, żeby mieć po prostu jako takie zabezpieczenie. Kolejnym takim ciosem w nasz rynek nieruchomości była wojna na Ukrainie, która oczywiście ożywiła ogromnie najem, spowodowała, że warto kupować mieszkania pod najem, no bo jest nagle duża liczba najemców, a jednocześnie po tej, czy tam chwilę później w zasadzie, po tej kończącej się wojnie w Polsce podniesiono stopy procentowe, chociażby dlatego, żeby powstrzymać inflację. Wywołano po pierwsze tymi niskimi stopami procentowymi w programach pomocowych, związanymi w ogóle z pomocą związaną z COVID, no i po drugie strachem świata przed wojną i skutkami wojny na Ukrainie. To oczywiście zatrzymało rynek i wtedy na ten zatrzymany rynek, na którym tak naprawdę to już nawet deweloperzy układali się troszeczkę do snu, jak widzimy, i mniej zaczynali budów, na taki wypuszczony rynek i dno w rozpoczynanych budowach. Proszę bardzo, tutaj mamy te czerwone kropki, to jest dno w rozpoczynanych budowach, nowo zaczynanych budowach, na taki właśnie rynek. Wtedy, kiedy to dno się pojawiało, wylano pieniądze, strumień taniego pieniądza w postaci bezpiecznego kredytu 2%. W ciągu kilku lat nasz rynek nieruchomości
został kilka razy ostrzelany czynnikami, które na przykład podbijały ceny. I to znaczy, że on nie wszedł w taką korektę, której byśmy się mogli spodziewać zgodnie z cyklem Kuznieca. Co teraz będzie? Zobaczymy, no bo pytanie jest podstawowe i nie wiadomo. Co zrobi nowa władza? Zakładam, że nowa koalicja dojdzie do władzy. Co będzie robić? Czy postawi na te elementy swoich programów takich rozdawniczych, czyli kredytu na przykład 0%, czy też wprowadzi taki kredyt z ograniczami, czy też w ogóle takiego kredytu nie wprowadzi i postawi na to, co napisała w umowie koalicyjnej, czyli na przykład na budownictwo komunalne i na pomoc dla samorządów w uruchamianiu pustostanów. Już teraz do tych pustostanów nie chcę rozwijać tematu, bo żeśmy parę audycji na ten temat zrobili. Czy one są tam, gdzie są potrzebne, to już zupełnie inna para kaloszy. Pytanie jest, na co postawi ta nowa władza i czy się dogada. Ja zawsze z tą zmianą władzy wiązałem takie nadzieje, że na przykład skończy się etap uchwalania ustaw na podstawie wrzutek, że ktoś nagle przychodzi w ostatniej chwili jakiś projekt poselski, jeszcze poseł w czasie obrad komisji wrzuca jakiś pomysł i nagle wiatraki nam znikają. Dlaczego powiedziałem o tych wiatrakach? Bo już niestety ta nowa władza pokazała, że zrobiła dokładnie to samo. Znowu projekt poselski, znowu jakaś wrzutka i tym razem miała zniknąć możliwość posiadania ziemi, bo ktoś chce wybudować wiatrak bliżej. No i zrobiła się oczywiście afera. No ale cóż, nadzieja umiera ostatnia, więc mam nadzieję, że to takie pierwsze koty za płoty, ale zobaczymy. Mam nadzieję też, podobnie jak większość z Was, że będzie powstrzymane to rozdawnictwo, bo chociaż jako właściciel nieruchomości cieszę się z tego kredytu, bo on podnosi ceny mieszkań. Ale czy to jest zdrowy rynek? No, zastanówcie się. Słuchajcie, subskrybujcie nasz kanał. Zapraszam również do korzystania z Symen24, gdzie te audycje z wykresami takimi bardziej statystycznymi znajdziesz i będziesz mógł te wykresy sobie postudiować. Pamiętajmy o cykliczności w gospodarce, o tym, czego uczy nas chociażby właśnie wykres dla Wielkiej Brytanii, albo co nam pokazuje kierunek w Niemczech i zastanówmy się, czy my jesteśmy jakąś zieloną wyspą. Cześć, trzymajcie się.